panuje dość powszechny pogląd, że dla dziecka powinno się kupić najwyżej tej wielkości papuszka, jak ta siedząca na moim ręku rudosterka, albo najlepiej jeszcze mniejszą, jak na przykład papuszka falista czy nierozłączka. Owszem, jeżeli jedynym kryterium jest sprawa ceny, to rzeczywiście te małe papuszki są na ogół zdecydowanie tańsze i bardziej dostępne. Papuszka falista jest idealnym ptakiem dla dzieci. Jest niewielka, na pewno nie grozi dziecku z jej strony żadne niebezpieczeństwo. Nie jest papugą, która usiłuje być dominująca, a nawet jeżeli czasami ma takie skłonności, to na pewno nie w sposób, który powodowałby jakąkolwiek krzywdę dziecka. Poza tym jest powszechnie dostępna, tania, co jest również nie bez znaczenia. Jeśli jednak cena nie jest jedynym kryterium wyboru papugi, to duże papugi zwykle są zdecydowanie bardziej inteligentne i bardziej nawiązują bliskie relacje z ludźmi, w tym również z dziećmi. Dlatego wiele gatunków dużych papug jest naprawdę zdecydowanie lepszym wyborem. Ary to papugi niezwykle zrównoważone. Nie mają tak jak inne gatunki dużej chęci dominowania. To idealne papugi dla dzieci, jeżeli oczywiście są w odpowiedni sposób wychowane. I mimo, że te ich dzioby wydają się ogromne, że wzbudzają pewien respekt, to są to papugi, które naprawdę nadają się wspaniale, nawet jako towarzysze zabaw bardzo małych dzieci. Amazonki są również świetnymi towarzyszami dziecięcych zabaw. Mają co prawda pewne tendencje do dominacji, ale odpowiednim postępowaniem cechę tę można dość szybko wyeliminować. Dla dzieci nadają się też piony, lorysy czy konury. Jednak nie wszystkie z większych papug polecałbym dla dzieci. Kakadu na przykład uwielbiają się bawić, ale to ptaki o bardzo silnym charakterze i dla ludzi o również silnych charakterach. Nie podporządkowują się, a jeżeli już muszą, to tylko osobom o bardzo silnej osobowości. I w związku z tym bardzo często się zdarza, że papuga, jak to się kolokwialnie mówi, wchodzi komuś na głowę. I to jest zwykle kakadu, która usiłuje wymusić swoim zachowaniem korzystne dla siebie reakcje swojego opiekuna. Żako świetnie się sprawdzają jako domowi pupile. Jednak, jak już wielokrotnie podkreślałem, nie jest to papuga dla każdego. Jeśli ktoś chce papugę dla dziecka, to w przypadku Żako uważam, że nie jest to właściwy wybór. Owszem, znam mnóstwo przypadków wspaniałego zachowania tych papug i świetnych relacji między nimi a dziećmi. Tym niemniej jednak bardzo często papugi te wybierają sobie jednak osobę dorosłą, taką, która jest bardziej przewidywalna. Dzieci są wtedy ignorowane, a jeżeli jest ktoś ignorowany, to zdarza się, że ptaki te, szczególnie ptaki starsze, w okresie, kiedy przejawiają zachowania lękowe, mogą być agresywne. Barwnice to świetne papugi do towarzystwa, ale nie przytulanki. Narzucają pewien dystans. Dlatego w przypadku papugi dla dziecka uważam, że powinniśmy wybrać inny gatunek. Barwnica jest raczej dla osób dojrzałych, które chcą mieć gadającego zwierzaczka w domu, ale nie bardzo mają czas ani ochotę na to, aby cały czas go przytulać. Dziecko, które chce mieć papuszkę, pupilka, z którym się chce ciągle przytulać, to w tym przypadku Aleksandretta nie jest najlepszym wyborem. Dlatego, że jest to papuga, która ma tendencję do dominacji, zawsze chce zachować pewien dystans między sobą a człowiekiem, może w jakiś sposób próbować podporządkować sobie dziecko i dlatego lepiej, jeżeli to będzie papuga dla osoby dorosłej. Generalnie Żako jako papugi do towarzystwa dla dzieci, podobnie jak i barwnice czy aleksandretty, mają silne tendencje do dominacji, do podporządkowywania sobie szczególnie słabszych osobników i dlatego raczej nie polecałbym ich jako towarzyszy zabaw dla naszych dzieci.